Dziś chciałbym przedstawić Państwu kakadu białą. Polska nazwa kakadu biała wskazuje na barwę tego ptaka i tak rzeczywiście jest. Jeżeli spojrzymy na kakadu białą, to wydaje się, że barwa biała jest dominująca, ale w rzeczywistości tutaj pod skrzydłami i pod sterówkami ogona widać wyraźnie żółty kolor. Ale jej angielska nazwa umbrella kakadu, czyli kakadu parasolowa, chyba najbardziej trafnie oddaje wygląd tego ptaka. Na jego głowie możemy zobaczyć ogromny, wielki, przypominający parasol czub, który papuga ta stroszy, kiedy jest szczególnie podniecona, kiedy coś ją zaciekawi, przestraszy lub wzbudzi jej zainteresowanie. Porównajcie sobie Państwo, jak wygląda rozłożony czub kakadu białej, zwanej też dawniej białoczubą, i kakadu żółtoczubej. Czy czub kakadu białej nie przypomina Państwu właśnie rozłożonego parasola? Jest to para, samiec i samica. Wiem to dlatego, ponieważ miały badania genetyczne. Dorosłe ptaki zwykle różnią się między sobą tym, że samiec ma bardziej czarne, takie antracytowe oczy, natomiast kolor tęczówki u samicy jest bardziej rudobrązowy. Ale są to cechy, które szczególnie u młodych papug są bardzo trudne do wykrycia i bardzo często można się mylić. Dlatego hodowcy, którzy przeznaczają papugi do hodowli, zawsze wykonują badania genetyczne. Zasięg występowania kakadu białej jest stosunkowo niewielki. To typowy gatunek endemiczny, występujący tylko na kilku wyspach indonezyjskich. Jednak ze względu na fakt, iż bardzo dobrze rozmnażają się w licznych hodowlach na całym świecie, ich ilość jest naprawdę w tej chwili dość znaczna, stają się coraz bardziej popularne i proceder wyłapywania ich ze środowiska naturalnego i przeznaczania na zwierzęta domowe praktycznie już jest w tej chwili bardzo niewielki, ograniczony właściwie tylko do obszarów w pobliżu ich występowania. Więc wydawać by się mogło, że równie licznie jak w hodowlach powinny być reprezentowane w naturze. Tymczasem, ze względu na ten niewielki obszar występowania, w tej chwili uznaje się je za gatunek zagrożony, w przeciwieństwie do np. kakadu żółtoczubej, występującej na ogromnych obszarach Australii i uznawanej za gatunek najmniejszej troski, choć to wcale nie przekłada się na jej popularność w europejskich hodowlach. Kakadu białe, właśnie dzięki swojej popularności w hodowlach, od wielu lat doskonale sprawdzają się w roli domowych pupili. Są niezwykle inteligentnymi ptakami, bardzo związującymi się ze swoimi opiekunami, a przy tym potrafią okazywać nam swoje uczucia i bardzo dobrze wkomponować się w rodzinę, której stają się pełnoprawnymi członkami. Kakadu białe w opinii osób, które miały z nimi doświadczenia jako pupilami domowymi, uważane są za najcichsze spośród kakadu. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę, że słowo najcichsze nie jest synonimem słowa cichy. Ptaki te są jednak stosunkowo dość hałaśliwe, szczególnie wtedy, kiedy się nudzą. W przypadku papug trzymanych w parach, ptaki często komunikują się z sobą głosowo i mogą też wtedy być hałaśliwe. Są ptakami niezwykle towarzyskimi, wymagającymi ogromnej ilości czasu poświęconej im przez opiekunów i wtedy dopiero, kiedy czują się podmiotami w naszych wzajemnych relacjach, mogą pokazać nam to, czym naprawdę dysponują. Zawsze chcą być w centrum zainteresowania i choć nie są tak dobrymi naśladowcami mowy, jak niektóre Amazonki czy Żako, to kłócić się i śmiać naprawdę potrafią. Jakie śmieszne. Bardzo śmieszne. Ale czego ty się przestraszyłeś? Ja tylko chciałem się pobawić z tobą. Nie wyzywaj mnie. Nie wyzywaj. Koniec. Nawiązują też bardzo bliskie relacje z innymi zwierzętami domowymi, zwłaszcza psami. Jednak jeśli chodzi o wyuczanie różnego rodzaju sztuczek, zachowań, podatność na tresurę, to kakadu tutaj na pewno dzierżą palmę pierwszeństwa. W poprzednich naszych filmach nazywaliśmy papugi kakadu pieszczochami. Rzeczywiście są to ptaki, które wykazują niezwykłą chęć nawiązywania bardzo bliskich relacji ze swoimi opiekunami. Są typowymi pieszczochami, które chcą, aby
dotykać je, pieścić, aby nawiązywać bardzo, bardzo, bardzo bliskie relacje. Nie znoszą, aby były w samotności. To typowi egocentrycy z dużą żyłką do dominacji. Dlatego są to ptaki dla osób o silnej osobowości, którzy będą mogli zapanować nad tymi papugami. Ze względu na tą chęć dominowania, papuga ta nie jest najlepszym wyborem dla bardzo małych dzieci, dlatego że w pewnych przypadkach może usiłować wymuszać pewne zachowania naszych milusińskich i w związku z tym, jeśli dziecko nie będzie się jej przeciwstawiało, to może zostać przez nią zdominowane. Dlatego jest to papuga raczej dla osób dorosłych albo przynajmniej dla starszych dzieci, które będą mogły być partnerem dla kakadu. Kakadu białe są świetnymi pupilami, ale dla osób, które mogą poświęcić im bardzo dużą ilość czasu. Dla tych, którzy przebywają często poza domem i pozostawiają papugę samą, jest to na pewno zły wybór. Oczywiście zawsze najlepszym wyborem jest zakup 2 papug, ale zważywszy na ich bardzo wysoką jeszcze cenę, może to być bariera nie do przeskoczenia dla wszystkich. Ale jeżeli Państwa stać na to, aby kupić 2 takie papugi, to jest to, uważam, najlepszy wybór. Kakadu, podobnie jak ary czy barwinki, należą do tych gatunków papug, które mogą być trzymane w parach, a mimo to ich relacje z opiekunami są nadal bardzo bliskie. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków papug, które w miarę jak między nimi jest coraz bliższa nić porozumienia, to oddalają się jakby od swoich opiekunów. Te są nadal świetnymi domowymi zwierzakami, pomimo tego, że większość czasu spędzają wspólnie. Ale pamiętajcie Państwo, że te opinie o przywiązaniu pary ptaków do swoich opiekunów dotyczą tylko kakadu, ar, barwinek i kilku innych gatunków papug. Większość w przypadku, jeśli zwiąże się w parę, jeśli zacznie odbywać lęgi, to wiąże się to z okazywaniem zupełnej obojętności dla swoich opiekunów, a w przypadkach, jeśli ich terytorium związane z wychowaniem potomstwa uznają za zagrożone, mogą stać się ptakami agresywnymi. Ze względu na swoje ogromne, silne i bardzo niszczycielskie dzioby, papugi te wzbudzają niekiedy obawę. Ale są to papugi naprawdę bardzo bezpieczne, ale tylko pod warunkiem, że zostały właściwie wychowane i ukształtowane przez ludzi. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na nawiązywanie tak bliskich, dotykowych, fizycznych relacji z papugami, które pochodzą z wielopokoleniowych wolier czy papugarni, gdzie ich osobowość kształtowała się w nieustannej walce o pozycję w stadzie, o byt, o dostęp do pożywienia, o partnera. Jeśli będzie dobrze wychowana, przede wszystkim tutaj podkreśliłbym, jeśli będzie w odpowiedni sposób wykarmiona, to znaczy nie będzie zabrana z gniazda wtedy, kiedy jest już opierzonym pisklęciem, wykarmiana przez tydzień, 2 i sprzedawana, albo często jeszcze wcześniej trzymana w wolierze, ale będzie prawidłowo, ręcznie wykarmionym ptakiem, który będzie w odpowiedni sposób wychowany, to staje się naprawdę świetnym, doskonałym pupilem. Jeśli zostały niewłaściwie wychowane, będą to papugi, które niestety mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla domowych sprzętów, ale również dla nas ludzi.